Witam w filmie na temat programu Dynamo. Wiele programów IFC ma wbudowaną funkcjonalność, która pozwala w bardzo szybki oraz przejrzysty sposób pokolorować, a także pogrupować elementy, których unikalne parametry są takie same. Funkcjonalność ta bardzo przydaje się w świecie plików IFC i w dzisiejszym filmie spróbuję pokazać Państwu analogiczną funkcjonalność w Revicie, wykorzystując oprogramowanie Dynamo. W Revicie spróbujemy stworzyć analogiczny efekt, wykorzystując filtry. Będziemy tworzyli listę automatycznych filtrów, które będą uzupełniały się na podstawie parametru rodzaj elementu i będzie tworzyło się tyle filtrów, ile mamy unikalnych wystąpień tego parametru. Oprócz tego cała konstrukcja od razu nam się pokoloruje na różne kolory, tak żebyśmy mogli bardzo szybko wizualnie zweryfikować naszą konstrukcję. A więc zapraszam do dzieła. Na początek odpalmy sobie program Dynamo, który jest w zakładce Zarządzaj pod plikiem Dynamo. Gdy otworzy nam się okno, włączamy nowy plik i przechodzimy do pracy. Wyszukujemy węzeł, który pozwala nam pobrać do środowiska Dynamo wszystkie elementy w aktywnym oknie. Jak widzimy, pracujemy na trybie automatycznym, dlatego wszystkie elementy zaimportowały się od razu bez żadnej naszej ingerencji. Jednak my przełączymy sobie na tryb manualny, żeby mieć większą kontrolę nad naszym programem. Następnie znajdziemy wszystkie wartości parametrów dla zaimportowanych elementów. Podpinamy sobie listę elementów, a także parametr, po jakim chcemy filtrować nasze elementy. Klikamy Run i dostajemy listę wszystkich parametrów. Jak widzimy, niektóre parametry są nieuzupełnione, dlatego dostajemy puste wartości. Dlatego odfiltrujemy sobie te elementy, które nie mają właściwości, żeby dla tych elementów nie tworzył się żaden filtr. Aby to zrobić, musimy znaleźć wszystkie elementy, których wartości są puste. Do tego celu użyjemy code blocka. Sprawdzimy, czy podpięte wartości będą puste, czyli po prostu będą pustym znakiem. Następnie odfiltrujemy te, które spełniają ten warunek, a także te, które tego warunku nie spełniają. Naszym warunkiem, po którym będziemy filtrować, będą wyniki z tego węzła, a chcemy filtrować wszystkie nasze elementy. W wyniku dostajemy elementy, które spełniają ten warunek, czyli nie mają uzupełnionego parametru, a także te, które tego warunku nie spełniają, to znaczy, że mają uzupełniony ten warunek. Do stworzenia filtrów będziemy potrzebowali znać kategorie elementów, które mają przypisane te parametry. Dobrze by było również znać ich unikalne wystąpienia. Jak widzimy, dostaliśmy 4 kategorie, dla których ten parametr jest przypisany. Te kategorie dalej posłużą nam do stworzenia naszych filtrów. Dla lepszej pracy w Dynamo możemy sobie na bieżąco grupować elementy, których wyszukujemy. Przy pomocy skrótu klawiaturowego Ctrl+G tworzymy grupę, a następnie dwuklikiem zmieniamy jej nazwę.
lista unikalnych elementów, przyda nam się również, żeby sprawdzić, jakie mamy wartości danych parametrów. Jak widzimy, dostaliśmy 23 różne wartości. Oczywiście jest tutaj również wartość pusta, którą musimy odfiltrować. Dlatego, aby to zrobić, możemy skopiować sobie dwa poprzednie wykorzystane węzły. I teraz naszą listę podpiąć tutaj, a filtrowana będzie nie lista elementów, a lista naszych parametrów, którą podpinamy tutaj. Klikamy Run i znów dostaliśmy dwie listy. Pierwszą z naszym pustym elementem, który jest nam do niczego niepotrzebny, nam tylko się przyda wartość, która jest tutaj przy porcie out i te wartości będziemy wykorzystywali dalej. Warto również, żeby nasze wartości naszych parametrów były posortowane, dlatego zróbmy to. Taka lista jest od razu dużo bardziej przejrzysta i czytelna. Następnie resztę naszych elementów możemy ponownie zgrupować. Tutaj jest lista naszych unikalnych parametrów. My na ich podstawie będziemy chcieli stworzyć nazwy naszych filtrów, które wykorzystamy do grupowania elementów w naszej konstrukcji. Dlatego w tym przypadku ja proponuję, aby do każdego unikalnego parametru dopisać początek RE jako skrót od rodzaj elementu. Do tego celu najlepiej wykorzystać węzeł CodeBlock, który możemy wywołać podwójnym kliknięciem w obszar roboczy. W CodeBlocku podstawowych operacji matematycznych możemy również na przykład łączyć wartości tekstowe. Jak widzimy, dostaniemy pogrupowaną listę elementów i to będzie lista tytułów naszych filtrów. Kolejną rzeczą, której będziemy potrzebowali, jest stworzenie listy reguł dla naszych filtrów. Do tego potrzebujemy typu filtru. Potrzebujemy wartości, a także parametru, po którym będziemy filtrowali. Jeśli chodzi od początku o typ, będziemy szukali elementów, które dokładnie będą spełniały nasze wymagania, dlatego użyjemy typu contains. Wartości, jakich będziemy szukali, to są te nazwy, które tutaj są wyfiltrowane. Po nich chcemy tworzyć nasze filtry, dlatego podepniemy ten węzeł pod pole wartość. Jeśli chodzi o parametr, musimy go podpiąć tutaj. Naszym parametrem jest rodzaj elementu, jednak musimy nie zapisać go w formie tekstowej, a musimy go zapisać w formie zrozumiałej dla Dynamo, czyli to nie może być, ten obiekt nie może być tekstem, musi być po prostu zdefiniowany jako parametr. Do tego celu, przy użyciu tego węzła, znajdziemy sobie parametr, który nazywa się rodzaj elementu. Jako nazwę podpinamy rodzaj elementu, a jako element możemy podpiąć pierwszy element z naszej listy. A dokładnie nie z tej listy, a z tej już wyfiltrowanej listy, żeby mieć pewność, że pracujemy na poprawnych elementach. CodeBlockiem możemy wywołać pierwszy element z naszej listy, który podpinamy tutaj, następnie przypinamy tutaj i dostajemy nasz parametr. Od razu dostajemy nasz parametr z wartością, ale jest to coś, czego szukamy, co musimy podpiąć tutaj do naszego węzła do tworzenia typów filtra. Klikamy Run i jak widzimy, Dynamo stworzyło nam 22 reguły filtrowania, 22 reguły filtrowania, czyli tyle samo, ile mamy unikalnych wystąpień naszych elementów. Następnie, mając reguły filtrowania, stworzymy sobie już nasze filtry.
Podpinamy do niego 3 wartości: nazwa, kategorię, a także reguły. Jeśli chodzi o kategorię, podpinamy sobie naszą listę unikalnych kategorii, którą dostaliśmy tutaj. Podpinamy sobie ją do kategorii. Następnie, jeśli chodzi o nazwy oraz reguły, możemy je podpiąć w taki sposób. Jednak na co warto zwrócić uwagę, to dostaniemy efekt przeciwny do tego, którego oczekujemy. Ale może to pokażę. Klikamy Run. Jak widzimy, skrypt nam przeszedł. Dostaliśmy 22 filtry. Zatem przejdźmy sobie do Revita, żeby zobaczyć, co uzyskaliśmy. Pod VV otwieramy sobie filtry, wchodzimy w edycję. Jak widzimy, nasze filtry stworzyły się, dostaliśmy filtry te, których szukamy. Nasze kategorie przypisane są prawidłowo, widzimy, że wszystkie kategorie 4, które tam były zdefiniowane, są tutaj przypisane. Jednak nasze reguły filtru zostały stworzone w zły sposób. Jak widzimy, każdy filtr, który stworzyliśmy, zawiera wszystkie te reguły. To jest efekt nie taki, jaki oczekiwaliśmy, ponieważ do każdego z tych naszych filtrów chcielibyśmy, aby była tylko jedna reguła. Dlatego naprawmy to w Dynamo. W Revicie możemy sobie nasz ostatni krok cofnąć, a w zasadzie wszystkie kroki możemy cofnąć. Przechodzimy z powrotem do Dynamo i żeby to naprawić, musimy w inny sposób podpiąć nasze elementy do tego węzła. W chwili obecnej, jak widzimy, mamy jedną listę z wszystkimi elementami. Aby nasz skrypt zadziałał prawidłowo, musimy każdą z tych wartości z tej listy podzielić na osobną podlistę. Dlatego zróbmy to. Dzielimy sobie naszą listę na listy o długości równej 1. W ten sam sposób zadziałamy na liście z naszymi nazwami, żeby te listy odpowiadały wymiarami sobie. Dlatego podpinamy tutaj. Nasze nazwy podpinamy tu, nasze reguły podpinamy do tego portu. Jak widzimy, dostaliśmy zły wynik. Nasz zły wynik wynika tylko z faktu, że źle podpięliśmy kategorię, a nie nazwy. Jeszcze raz podpnijmy sobie nasze nazwy tutaj. Teraz powinno wszystko zadziałać. Jak widzimy, dostaliśmy 22 osobne filtry, czyli znowu ilość się zgadza, ale jak widzimy, teraz każdy z tych filtrów jest na osobnej podliście. Możemy sobie sprawdzić w Revicie, czy wszystko, co stworzyliśmy, stworzyło się w sposób taki, w jaki byśmy tego chcieli. Przechodzimy sobie do Revita. Pod VV wchodzimy znowu w filtry. Wchodzimy w dowolny z naszych elementów i jak widzimy, teraz wszystko się zgadza. Widzimy, że nazwa naszego filtru zgadza się z parametrem, jaki tutaj występuje. I tak jest w każdym z naszych stworzonych filtrów. Zatem przejdźmy sobie z powrotem do Dynamo i zgrupujmy sobie nasze stworzone węzły. Polecam na bieżąco grupować nasze węzły, ponieważ potem dużo łatwiej jest nam się w gąszczu tych elementów odnaleźć. Ostatnią rzeczą, jaką będziemy chcieli zrobić, będzie to przypisanie naszych filtrów do elementów w aktywnym widoku. Aby to zrobić, wybieramy węzeł Set Filter Override, do którego musimy podpiąć 4 wartości. Po pierwsze musimy podpiąć widok, w jakim chcemy pracować. W naszym przypadku będziemy chcieli to robić w aktywnym widoku, dlatego wybierzmy sobie go. Znajdźmy bieżący dokument. A następnie znajdźmy w nim aktywny widok. Jak widzimy, dostajemy nasz widok 3D, w którym chcemy dopisać stworzone przed chwilą przez nas filtry.
Kolejną rzeczą, jaką chcemy sobie tutaj przypisać, będą nasze stworzone filtry. Prawie ostatnią rzeczą, którą musimy się zająć, będzie stworzenie nadpisań. Aby je nadać, wykorzystujemy kolejny węzeł. Który działa tak samo jak zwykłe polecenie nadpisania w Revicie. W naszym przypadku będziemy chcieli stworzyć kolor, na jaki nasze elementy mają się kolorować, a także wzór wypełnienia. Dlatego znajdźmy sobie węzeł, który za to odpowiada. Jako wzór wypełnienia wybierzmy sobie wypełnienie pełne. Podepnijmy je tutaj. Drugą rzeczą, którą będziemy chcieli stworzyć, będzie wybranie koloru wypełnienia. Będziemy chcieli stworzyć tyle kolorów, ile mamy naszych filtrów, czyli naszych unikalnych wystąpień konkretnego parametru. Dlatego znajdźmy sobie węzeł, który policzy nam, ile takich elementów jest. Podepnijmy go tutaj. Jak widzimy, dostaliśmy wartość 22, czyli tyle, ile mamy naszych elementów. Jeśli chodzi o tworzenie naszych kolorów, będziemy tworzyli je przy pomocą węzła, który wymaga określenia trzech składowych RGB, a także współczynnika A, którym my się nie będziemy zajmowali. Uzupełnimy 3 wartości RGB i zrobimy to tak, żeby te wartości za każdym razem były losowe. Ponieważ nie chcemy za każdym razem zajmować się tym, żeby każdemu parametrowi ręcznie ustawiać kolor, chcemy, żeby to się działo automatycznie w sposób losowy. Zatem tworzymy sobie listę, w której będą 22 elementy, która będzie rozpoczynała się od zera. Do tego celu znowu możemy wykorzystać code block. Jak widzimy, dostaliśmy listę o takiej długości. Następnie znajdujemy losowe liczby. Jak widzimy, znaleźliśmy losowe liczby z przedziału od 0 do 1. A w naszym przypadku interesują nas liczby całkowite, które będą od 0 do 255. Dlatego przemnożymy sobie nasze w ten sposób losowo uzyskane wartości przez liczbę 255. I nasze wartości możemy sobie zaokrąglić. Jak widzimy, uzyskaliśmy listę losowych elementów. Aby nasze kolory były bardziej różnorodne, taką listę możemy sobie przemieszać. I pierwszą taką przemieszaną listę możemy podpiąć do współczynnika R. Następnie tą naszą listę, żeby nie podpinać 2 razy, jeszcze raz do współczynnika G oraz współczynnika B, możemy 2 razy ją jeszcze w pewien sposób zamieszać. Zrobimy to przy pomocy węzła, który przesuwa nam indeksy o konkretną wartość. Możemy skopiować sobie go 2 razy i będziemy chcieli, aby ta lista 2 razy przesuwała się o wartość 10. Jak widzimy, nasze wartości naszych elementów przesunęły się. Tutaj na zerowym indeksie była wartość 155, potem przesunęła się na 10 indeks, następnie przesunęła się na 20 indeks. O coś takiego nam chodziło, żeby stworzyć jak najbardziej uniwersalne kolory. Te wartości możemy podpiąć tutaj i po przyciśnięciu przycisku Run dostajemy listę z kolorami. Jak widzimy, mamy listę określoną przez te 3 współczynniki. To była ostatnia rzecz, którą musieliśmy
tak naprawdę zrobić. Teraz zostaje nam połączyć do końca węzła. Podpinamy sobie nasz kolor jako kolor wypełnienia, a nasze nadpisania przypinamy sobie tutaj. Elementy możemy pogrupować. Ostatnią rzeczą, jaką musimy podpiąć, jest wartość, czy chcemy w naszych filtrach ustawiać widoczność, czy ją wyłączyć. Do tego celu użyjemy węzła boolean, w którym musimy ustawić wartość true, aby nasze elementy były widoczne. Następnie możemy dla zobaczenia efektu na żywo zmniejszyć sobie okno i po przyciśnięciu przycisku Run nasza konstrukcja została pokolorowana według swoich unikalnych parametrów. Jak wejdziemy sobie pod VV filtry, widzimy, że wszystkie filtry, które przed chwilą stworzyliśmy, dodały się do aktywnego widoku, automatycznie dopisały się do nich różne kolory i w ten sposób mamy bardzo sprawną oraz szybką kontrolę nad naszym modelem. Możemy sprawdzić, czy wszystko, co stworzyliśmy, jest dobrze nadpisane i na przykład, jeśli przez przypadek komentarz, który miał być dla Pala, wpisany byłby w tą stopę, przy takich filtrach moglibyśmy to bardzo szybko wychwycić, ponieważ znacząco się ona odróżnia od reszty elementów. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Po więcej tego typu filmów zapraszam na nasz kanał YouTube, a także na nasze inne portale. Dziękuję i do widzenia.